Nowy dzień, nowa afrykańska przygoda. Dzisiaj troszeczkę mniej dzika, ale jednak będą zwierzątka, a konkretnie szympansy. Ruszamy do Chimps Eden, czyli takiego miejsca tutaj niedaleko, które jest właściwie sanktuarium dla szympansów, które zostały uratowane albo z nielegalnego handlu, albo odebrane ludziom, którzy je źle traktowali jak zwierzątka domowe, co jest oczywiście nielegalne, sam gatunek jest zagrożony, albo takie, które gdzieś tam zostały uratowane z buszu, także gdzie są gdzieś tam kontuzjowane i tak dalej. Zobaczymy, jak tam jest i jak to wygląda. Takie miejsca są szczególnie bliskie mojemu sercu, bo w takim centrum ratunkowym w Kostaryce miałem szczęście i okazję odbywać wolontariat parę lat temu. Także jestem bardzo ciekawy, jak to się różni właśnie tutaj, jak to wygląda w porównaniu z tym, jak wyglądało właśnie w Centralnej Ameryce. No to zapraszam. Piękne miejsce z misją, na pewno eleganckie. Obecnie znajduje się tu ponad 30 szympansów i to miejsce już operuje na full jakby swojej pojemności, czyli już więcej nie będzie można przyjmować szympansów. Są tutaj szympansy z całej Afryki, z jakiegoś cyrku, z Sudanu, wzięte od jakichś kłusowników itd., itd. Ogólnie, jak zwykle w takich miejscach historia jest jedna, czyli ludzie są po prostu najgorsi. No taki niestety smutne przemyślenia, aczkolwiek zwierzątka bardzo przyjemne. Co ciekawe, mają bardzo dużo DNA z nami związanego, blisko ludzi genetycznie, chyba najbliżej z całej natury. Mają też swoją grupę krwi A lub 0, aczkolwiek jak pytaliśmy o transfuzję, czy ktoś próbował, to chyba niespecjalnie, ale musiałem poczytać o tym. No a teraz się przemieszczamy do grupy drugiej. Tam podobno mogą rzucać w nas kamieniami szympansy, także no nie za gościnne stworzenia, ale jak na razie wrażenia bardzo pozytywne. A jeszcze jedna ciekawostka. Najstarszy szympans tutaj ma aż 80 lat. Także długość życia mają bardzo podobną do ludzkiej, jak nie lepszą. I do tego są 7 razy silniejsze od ludzi, czyli w przeliczeniu tam na masę ciała oczywiście. W każdym razie jak takie państwa są mega silne i przez to też niestety padają ofiarą kłusowników, bo wierzy się gdzieś tam w niektórych ludach, że jak się zje mięso szympansa, to nie dość, że się jest właśnie silnym jak szympans na bank, to jeszcze się chroni przed chorobami, bo na przykład szympansy nie mogą dostać wirusa HIV, ale za to mają swoje gdzieś tam jakieś inne wirusy, które atakują układ immunologiczny, więc jakby nie jest to jakiś, wiecie, super deal. No, w każdym razie teraz przed nami grupa druga szympansów. Obym nie dostał kamieniem. Jak widzicie, to my jesteśmy w klatce teraz uwięzieni, żeby oglądać szympansa, raczej żeby chroniła nas klatka przed tym, bo ta grupa jest raczej agresywna. Tradycyjnie w miejscach jak to, dochodzi się do takich wniosków, że jednak ludzie są po prostu najgorsi. Wszystkie te historie szympansów, które zostały gdzieś tam uratowane z cyrku, czy od kłusowników, czy od jakichś ludzi z Dubaju, którzy je karmili pizzą i kolą i trzymali jako zwierzę domowe. No po prostu wierzyć się nie chce. No ale takie miejsca są bardzo potrzebne i dzięki temu te szympansy mają troszeczkę lepsze życie. Niestety nie będą miały szansy na powrót czy też czy wypuszczenie ich po prostu do dzikiej natury, bo zwyczajnie przez to, że tyle czasu tutaj spędziły, niestety
nie są przystosowane do przebywania w swoim naturalnym środowisku, więc niestety już tutaj zostaną. Centrum też już nie jest w stanie przyjąć więcej, tak jak wspominałem, więcej szympansów, więc jakby tutaj no, tak ta sytuacja wygląda, no ale generalnie no, serce się kraje i biedne zwierzęta, no tylko tyle można powiedzieć. W razie gdybyście chcieli wesprzeć to miejsce, spróbuję znaleźć jakiś link do jakichś możliwych datków, które można by przekazać. Umieszczę go w opisie filmu. Mój ostatni dzień w Afryce. No, przynajmniej przy tej okazji tego tripa. Wczoraj wydarzyło się najważniejsze, po co tu przyjechałem. Mianowicie wesele. Na które zaprosiła mnie moja koleżanka Raquel, którą poznałem w USA podczas pracy na kampie MasterChef. Także dzisiaj będzie lekko pod formą, ale nie zatrzymujemy się ani trochę, gdyż po weselu wcześniej rano już wybrałem się na wycieczkę kolejną. Ta nazywa się Panorama Tour i ma kilka punktów. Wodospady, Canyon Blide, bardzo ładny zresztą. Powinno być pięknie, na pewno będzie pięknie, ale że tak powiem, moja forma jeszcze nie pozwala mi się tym absolutnie cieszyć, ale już widziałem bardzo, bardzo ładny wodospad Mac Falls. Bardzo przystojna miejscowa, wysoki wodospad, piękny, no i zobaczmy co dalej. No, ale jak słyszycie, chyba trzeba będzie jeszcze troszkę dospać w busie. No to do zobaczenia przy następnej miejscóweczce. Jesteśmy teraz w takim miejscu, które nazywa się Graskop Gorge i tutaj możecie sobie zobaczyć piękny widoczek na taki jakby kanion tutaj. I co tu się odbywa? Generalnie aktywności tutaj to jest skakanie na bungee i jakieś takie tyrolki, co w moim dzisiejszym stanie raczej nie wchodzi w grę. Ale ja sobie zjadę tutaj na dół do lasu, bo jest takie coś tutaj też jak taki po prostu las, jakaś woda i tak dalej. I na dzisiaj to będzie dla mnie w sam raz. A jedna z osób, z którą tu jestem, jest taka para z Mozambiku ze mną tutaj, to właśnie będzie skakać. Także zobaczymy sobie, jak taki skok wygląda tutaj właśnie w RPA w Graskop Gorge. Jak widzicie tutaj na dół jest dość daleko, ale my zjedziemy windą. Słyszałem, że są drzwi do lasu. O windzie też nie słyszałem. Ale super las. Przypominają mi się takie właśnie lasy w Kostaryce. Tam też zresztą mieli jakieś takie ciągoty do tyrolek i bungee. Co zresztą możecie zobaczyć w moim filmie z Ameryki Centralnej, który serdecznie polecam. Elegancko, bo oczywiście jest mega gorąco. A tutaj te drzewa i duża wilgoć tu jest. Woda spływa po tych skałach. Generalnie daje bardzo, bardzo fajne chłodzenie. Bardzo w mojej sytuacji zwłaszcza bardzo potrzebne.
Super miejscówka pod wieloma względami, ale już się zaczyna zagęszczać ludźmi, także pora spadać dalej. Żegnamy się z Grasshopper Gorge, ale zdecydowanie bardzo przyjemna rozrywka tutaj. Fajna miejscówka. Kolejny przystanek na naszej trasie God's Window, czyli takie piękne klify, które sobie zaraz pooglądamy. Dotarliśmy tu na szczyt i zobaczcie sami. Wow. Jaki widok się tu rozpościera. Niesamowite. Widoczność mogła być troszkę lepsza, ale generalnie niesamowita przestrzeń. Przed nami chyba największa, niesamowita atrakcja dzisiejszej wycieczki, czyli kanion rzeki Blythe. I to jest po prostu taki afrykański wielki kanion Colorado. Nic dodać, nic ująć. Zaraz zobaczycie. No i proszę Państwa, przed Wami afrykański wielki kanion. Trzeci największy kanion na świecie, wyobraźcie sobie. Także kawał kanionu ciągnie się przez wiele kilometrów. Chyba z tego co zrozumiałem 24? Jakoś tak? 24 km ma ten kanion. Także spora gadzina. I podobnie jak Wielki Kanion w Stanach, też ma jakby wiele tutaj takich punktów widokowych, wyjść, z których widać różne jego części. Właśnie byliśmy w pierwszym takim miejscu, zbierzamy do drugiego. Ale jest przepięknie. No, 26 km ma długość, nie 24, troszeczkę się pomyliłem, ale generalnie no, widok nie z tej ziemi. Absolutnie przepiękna sprawa. Szkoda, że troszkę lepsza przejrzystość powietrza nie jest dzisiaj, no ale jakby nie ma co narzekać. Jest pięknie. I dzisiaj no mamy taki dość intensywny ten program. Zaraz będziemy w kolejnej miejscówce i stamtąd Was przywitam. Dotarliśmy do miejsca zwanego Brooks Lucky Potholes, czyli takie, no zobaczcie, generalnie tutaj zaczyna się właśnie kanion rzeki Blythe i jest to takie miejsce, w którym no, wrzuca się pieniążek na szczęście, żeby tutaj wrócić. Taka ciekawa atrakcja turystyczna, ale oprócz tego dostarcza bardzo pięknych widoczków, które zaraz oczywiście Wam wszystkie pokażę. Przyszedł czas na ostatni punkt naszej dość intensywnej, muszę przyznać, wycieczki. Jest to wodospad Lisbon, który właśnie portugalski odkrywca tak nazwał na cześć stolicy Portugalii, a pierwotnie chciał go nazwać Maputo, czyli tak jak stolicę Mozambiku, ale lokalni ludzie stwierdzili, że nie chcą tego. Tak chyba brzmi ta historia, ale pewnie coś jeszcze tutaj jest
jakieś drugie dno w tym. W każdym razie tak nam to przekazał pan przewodnik, że odkrył to, chciał to nazwać Maputo na cześć stolicy Mozambiku, ale powiedzieli nie, daruj se chłopie i nazwał to Lizbon na cześć swojej stolicy naturalnej, czyli portugalskiej. No i zobaczcie teraz, to są bardzo, bardzo piękne.